Cześć serdecznie, Michał z tej strony zespołu Cinnamon. Witaj w kolejnym odcinku Cinnamon Inside, programu telewizyjnego, w którym omawiamy powstawanie naszych kompozycji od zaplecza. Dzisiaj z nieco innej perspektywy, bo nie od zaplecza muzycznego, a bardziej od zaplecza studyjnego. Chciałem opowiedzieć Ci o tym, jak nagrywaliśmy utwór Ride z płyty Perfect Ocean. Właściwie może nie tyle jak nagrywaliśmy tą płytę, bo o tym jest doskonała produkcja dokumentalna, wszystko sami, ale o tym, jak to brzmi, czyli jak miksowaliśmy, jak to brzmi już po nagraniu. Trochę rozebrać na czynniki pierwsze, popuszczać pojedyncze ślady, poprzysłuchiwać się z perspektywy 8 lat. Nagrywaliśmy tę płytę, czyli wszystkie utwory, które się na niej znajdują, nagrywaliśmy sami. Natomiast miksowaliśmy trochę nie sami, a w każdym razie nie u siebie. Miksy poleciały do Szymona Swobody z Vintage Records. Pozdrawiam serdecznie, Szymonie, więc pojechałem do Szymona, żeby zmiksować to razem z nim. Zależało mi na tym, żeby miks odbył się w pełni analogowo. Wiedziałem, że Szymon ma sporo fajnych gratów. Ogromny stół mikserski, który jest 4 razy większy niż ten, który widzicie tutaj, analogowy. Z tego co pamiętam, nazywa się Hendrix, więc nazwa też jest spoko. Jestem trochę podekscytowany, nie włączałem tych śladów od bardzo dawna. Zobaczmy. No i gdzie to mamy? Izdebnik, Cinnamon Izdebnik sesja. Popatrzcie się. 12 stycznia 2013 roku. Jest tu Ride. Jest tego dość sporo. Śladów jest 79. Więc mamy bębny, 3 ścieżki basu, mamy nagrywane na pojemność, na dynamik i druga ścieżka pojemności. Gitary mamy tak, mamy Fendera bliskiego, mamy dynakorda z bliskiego ujęcia, Fendera ambientowego i dynakorda ambientowego. Tak, tutaj jeszcze jest ślad Sylwii Urban, która nagrywała solówkę na slajdzie i widzę, że tutaj zmieniłem z dynakorda na Excelsiora. 10 ścieżek wokali. No więc zasadniczo w tym zespole są tylko bębny, bas, gitara i wokal, więc więcej tu nie uświadczycie. Natomiast najfajniejszą rzeczą, którą udało mi się przy okazji tej sesji zrobić właściwie niechcący, to był ambient w technice Midside. No i co? I sru. Możemy zrobić pierwsze odtworzenie po latach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proporcje są oczywiście rozwalone, bo jak połowa wtyczek się nie załadowała, która też zmieniała proporcje, no to jest to raczej typowe, ale muszę przyznać, że fajnie to brzmi. Posłuchajmy samych gitar. Gitary zaczynają numer, więc możemy od nich zacząć. Mamy Fendera. Tu jest dynakord. Obydwa bliskie mikrofony, a teraz Fender Ambient. I obie są skrajnie na prawo. Ambient z Fendera jest skrajnie na lewo. I jest dubel, w którym oba bliskie wzmacniacze są skrajnie w lewo, a ambient z dynakorda tym razem jest skrajnie w prawo. Takie zabawne techniki. No cóż, ambient z dynakorda brzmi bardzo podobnie do ambientu z Fendera. Z dynakordem się robi gruz fajny.
poznaje to brzmienie. Jest to charakterystyczne brzmienie Telecastera, tego czarnego, który się pojawił w jakimś tam wcześniejszym filmiku. Jest to tak zwany mój sound. Poznaję, to ja. Zobaczmy bas. Ale smaży. Niezła smażalnia na tym basie. Swoimi ścieżkami się jest trochę głupio ekscytować, zwłaszcza publicznie, więc starałem się być umiarkowany w tej ekscytacji, ale ten bas brzmi zajebiście. Widzę, że mam tutaj 2 pojemności i 1 dynamik. Posłuchajmy, jak brzmią. Dobra. Wow. Tak, proszę Państwa, teraz pamiętam, oktawer jest zapięty na jednej ścieżce, sorry, czyli nie mamy 3 ścieżek, mamy 2 ścieżki, pojemność i dynamik, ale pojemność jest zdublowana, jest na niej oktawer zapięty. Teraz dopiero to daje ogląd całości. Jesus. Dobra, czas na bębny. Pamiętam to brzmienie. To jest pierwszy mikrofon stopy. To notabene był ten mikrofon, ten, do którego tutaj dzisiaj mówię. Drugi był Electro Voice RE20 i Sennheiser 902. Jest też sporo blach na niej, sporo przesłuchów, no nic dziwnego, skoro pojemność stoi metr przed stopą i zbiera absolutnie wszystko. Ale tak lubię. Kto mi zabroni? Werbel. Góra werbla. Spód. Kurde, naprawdę dobrze to brzmi. Tomy. Też bramkowane. Króciutkie. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że tomy są zestrojone już w postprodukcji -2, chyba pół tony repitchem, czyli wtyczką do przestrajania. Taka zabawna sprawa. Z jakiegoś powodu po prostu zabrzmiały lepiej tak obniżone i takie zabiegi też czasem robię. Overheady. Dużo tomów na overheadach. Generalnie tomy, zazwyczaj sound tomów w moich miksach pochodzi w większości właściwie z wszystkich mikrofonów, tylko nie z tomów. W sensie tomy też tam są, ale to ambienty i overheady robią bardzo dużo. To są ambienty. Jak słychać na ambientach, właściwie cały zestaw bardzo dobrze słyszalny. Właściwie większość brzmienia bębnów lubię, jak pochodzi z ambientów.
Tu dochodzimy do partii z hi-hatem, czyli do solówki. Strasznie mi się podoba ta partia. Pamiętam, że Szymon w miksie sugerował, żeby ten hi-hat był strasznie głośny i nie chciałem go słuchać wtedy, a dzisiaj dałbym go głośniej. Tu możemy posłuchać, jak dużo brzmienia w bębnach robi ambient. Posłuchajmy z wszystkimi instrumentami, tą część solówkową. Samej solówki posłuchajmy. To wejście na początek solówki, tak, teraz pamiętam, to wejście na początek solówki jest zwrócone tyłem do przodu. Mocno przesterowane, właściwie na takie fuzowate brzmienie. Wokali jest dość dużo partii. Na pierwszej zwrotce, z tego co widzę, są aż 4 ślady, chociaż jeden jest zmutowany. No i generalnie takie 2 tutaj się wymieniają, lewo, prawo, ale wtedy są jeszcze chórki, 4 ślady chórków nagrane. Zobaczmy, co się dzieje od początku w wokalach. In the rhythm and pushing the pulse, struggle to get in the right order and forth. Down on the whim, no hesitation, no doubt. One number less of metaphysical heights. Mamy końcówkę z tymi naprzemiennymi wokalami. And all I needed to know. And all I needed to know. No i jeszcze są chórki na całej tej partii. And all I needed to know. And all I needed to know. And all I needed to know. I co w tych chórkach się dzieje? And all I needed to know. And all I needed to know. Chórki bardzo często tak nagrywam, że nagrywam 4 głosy, 2 są w panoramie mniej więcej, tak jak tu widać, po 48%, 41, 48, nie przywiązuję zbytniej wagi do tego, i 2 na 100%. Chociaż o dziwo niskie są bardziej na zewnątrz. Dzisiaj zrobiłbym odwrotnie. And all I needed to know. 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 We gotta learn to let go. I solówka Sylwii. Dość dużo tego brzmienia ambientowego jest w tym. Fajny jest ten ambient. Było nagrywane gdzieś na górze u Dominiki, na górze w domu, w którymś z pokoi mniejszych, bo bębny były nagrywane na dole w salonie. No i bębny brzmią dość potężnie przez ten ambient salonowy. A tutaj jest takie bardziej brzmienie małego pokoju właśnie. Posłuchajcie.
wchodzi ta kodowa gitara coraz głośniej. Jest jeszcze jeden ważny ślad, którego tutaj nie ma, a mianowicie taka część, którą dograliśmy z Szymonem u Szymona w Vintage Records na echo taśmowe i to był wokal, zaraz go spróbuję odnaleźć. Zgrałem od Szymona stemy i potem jeszcze kombinowałem z tymi stemami, bo tu oczywiście ta kombinatoryka to jest po prostu jakiś kosmos, ale to z tego co widzę tutaj jest ta kombinatoryka uprawiana, jest doklejona stopa z werblem po to, żeby podgłośnić stopę i werbel. Sama stopa z werblem jest doklejona do sumy bębnów, bo jest suma bębnów tutaj, które są troszkę są low passem, tak jak tu widzicie, jest filtrem dolno-przepustowym potraktowane. Jeszcze domiksowałem overheadów. Jest mniej garażowo w porównaniu do tych surowych śladów, jest więcej góry, bardziej skompresowane są te bębny takie doprodukowane, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy dzisiaj tak bym to kręcił. Dzisiaj bym chyba zostawił ten garaż, bo jest spoko, naprawdę fajnie brzmiały te gołe ślady. No i tu jest najistotniejsza część wokalu, czyli Space Echo. I know we gotta let you let go. Zabawy ze Space Echo. Fajne to jest, fajny smaczek, można wysłuchać tego, nie ma tego za dużo w miksie, ale gdzieś tam w lewej stronie w słuchawce powinno być to słychać. Takimi małymi myczkami typu właśnie tu delay, tu reverb, tu jakiś przester na wokalu, czy po prostu coś popsute, albo coś po prostu w jakiś charakterystyczny sposób ukręcone. W taki sposób staramy się budować brzmienia. Z perspektywy czasu, słuchając tego numeru, muszę przyznać, że jest to nagrane naprawdę nieźle. Nie wiem, czy dzisiaj byłbym w stanie takie brzmienia ukręcić. W dużej mierze na pewno się przyczyniła do tego akustyka w domu, w którym to nagrywaliśmy. Jest każdy taki jeden mały element dopracowany właśnie. Nie wiem, ta stopa i werbel tutaj to jest szaleństwo. Nie wiem, jak chciało mi się to robić i dlaczego, zamiast od razu dobrze zmiksować w analogu. Mam nadzieję, że Ci się podobało i że to brzmienie pojedynczych śladów pozwoli Ci znaleźć jakieś fajne niuanse w tym numerze, jak go przesłuchasz w całości. A po tym, co ja dzisiaj słuchałem, to mam straszną ochotę zrobić miks jeszcze raz. Chyba nie mam na to czasu. Może na 10-lecie płyty albo 40-lecie zespołu. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Polecam śledzić nasz kanał, koncerty, muzykę i generalnie no wiesz, kibicować nam we wszelkich działaniach. Dzięki wielkie i do zobaczenia.